Witam w części trzeciej, traktującej o Asterixie. Tu pokażę, jak zrobić ręce i wszystkie dodatki do pasa. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest dobre i doceniasz pracę włożoną przeze mnie, daj mi kciuk w górę, zasubskrybuj, skomentuj. Za wszystkie wyrazy sympatii serdecznie dziękuję. A teraz zaczynamy. Ręce Asterixa. Magiczny ring z 6 półsłupków, rząd drugi, sześć rozszerzeń, rząd trzeci, 3 rozszerzenia, i 3 półsłupki, to jest jeden element, i powtarzam to jeszcze raz. Rząd czwarty to 18 półsłupków pojedynczo. Rząd piąty, 3 rozszerzenia, i dodatkowo 6 półsłupków, ten element powtarzam jeszcze raz. Rząd szósty, 1 półsłupek, 3 rozszerzenia, dziewięć półsłupków, i 3 rozszerzenia, i do końca 8 półsłupków. Rząd siódmy przerabiam pojedynczo 30 półsłupków w rzędzie. Rząd ósmy. Element, który będę powtarzać, to są 4 półsłupki i rozszerzenie. Robię to w sumie 6 razy w tym rzędzie. Rząd dziewiąty przerabiam 36 półsłupków pojedynczo. Rząd dziesiąty. Zaczynam od 5 półsłupków, następnie nitkę wewnętrzną, 9 półsłupków, dziewięć półsłupków zwyczajnie, dziewięć półsłupków nitkę zewnętrzną, i kończę 4 półsłupkami. Rząd 11 i 12 przerabiam 36 półsłupków pojedynczo w rzędzie. Rząd 13. Element, który będę powtarzać, to są 4 półsłupki i redukcja. Powtarzam to 6 razy.
Rząd 14 przerabiam 3 półsłupki i redukcję 6 razy. Rząd 15 i 16 przerabiam 24 półsłupki w rzędzie. Rząd 17 przerabiam 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam ten element 6 razy. Rząd 18 do 25 przerabiam 30 półsłupków pojedynczych w rzędzie. Rząd 26 to jest rząd, gdzie przerabiam łokieć i tutaj będę rozróżniać prawą rękę i lewą rękę. W lewej ręce przerabiam 1 półsłupek, 6 półsłupków w zewnętrzną nitkę, następnie 9 półsłupków, 6 półsłupków w wewnętrzną nitkę, i 8 półsłupków do końca rzędu. Rząd 27 natomiast w lewej ręce przerabiam 6 półsłupków w zewnętrzną nitkę, dziewięć półsłupków, sześć półsłupków w wewnętrzną nitkę i 9 półsłupków do końca rzędu. Przerabiając w ten sposób mam te 6 oczek, gdzie przerabiam wewnętrzną nitkę. Takie 2 rzędy tu mi się tworzą i to samo, jeżeli przerabiam w zewnętrzną nitkę, tworzą mi się od środka. W tym miejscu ma tendencję robótka do zaginania się. Tu, gdzie te nitki są widoczne od środka, jest wewnętrzny łokieć, tu jest zewnętrzny łokieć. Różnica między prawą ręką jest taka, że zaczynam rząd 26 od jednego oczka prawego, następnie 6 oczek wewnętrznych, 9 półsłupków tak samo, 6 oczek zewnętrznych i na koniec tak samo 8 półsłupków. Rząd 27 natomiast w prawej ręce przerabiam 6 oczek zewnętrznych, powtarzam 9 półsłupków tak samo, 6 oczek wewnętrznych i kończę 9 półsłupkami. Na tym polega różnica w jednej i w drugiej ręce. Gdy będę przeszywać, profilować łokieć, przeszywam pomiędzy tymi nitkami. Staram się również tutaj z tej strony tak samo. Dalej obydwie ręce przerabiam tak samo, a w międzyczasie wypełniam środek. Rząd 28 to element, który przerabiam 3 razy, to jest 8 półsłupków,
I redukcja. To jest koniec elementu. Jeszcze przerabiam to 2 razy. Rząd 29 przerabiam 27 pojedynczych półsłupków. Rząd 30, element, który powtórzę 3 razy, to jest 7 półsłupków. I redukcja, to jest koniec elementu. Powtarzam to jeszcze 2 razy. Rząd 31 do 39 przerabiam pojedynczo 24 półsłupki. Na tych rzędach kończę przerabianie ręki. Jeszcze będzie formowanie dłoni i łokcia i do przyszycia. Profilowanie rąk. Tu, gdzie mam łokcie, czyli są 2 rzędy oczek zewnętrznych i z tej strony zagięcie, które się tworzy w ten sposób, przeszyję razem. Zakotwiczam nitkę, żeby się nie wypruła i przeszywam na wylot. Zaciskając nitkę. Tu mocuję na końcu, żeby się nie popruło, i przechodzę do dłoni. W dłoni mam podobną sytuację. Tu, gdzie są nitki zewnętrzne, w tym miejscu, i wewnętrzne w tym miejscu, też przeszyję razem na wylot. To jest lewa ręka, więc kciuk będzie z tej strony, więc tu zostawiam grubszy palec, czyli więcej miejsca. I przeszywam w taki sposób. Dwa razy. Przechodzę dalej. Ja robię tylko 4 palce, więc tu powinno być na środku. Oczywiście można zrobić 5 palców, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Ja przerabiam, przeszywam na środku. Przechodzę dalej i ostatni palec oddzielam . W tym miejscu.
ma imitować mały palec. Zabezpieczam nitkę, żeby się nie popruła i żeby zostało naprężenie. Mam lewą rękę i teraz będę robiła prawą rękę. Tak samo przeszywam łokieć. To będzie prawa ręka, więc skoro kciuk tutaj zrobiłam szerszy, to kciuk w tej chwili będzie tu szerszy, a tu będzie węższy mały palec. Po wyprofilowaniu zszywam górę, gdyż teraz wiem, ile potrzebuję tutaj watoliny, tak żeby ręka mi się tu schodziła i nie było ani za dużo, ani za mało. Zszywam dwa brzegi, a teraz, jak widać, zszyłam prostopadle do łokcia, przyszyję ręce, kieruję prostopadle łokcie do środka, także dłonie są skierowane w dół. Tu zostawiam z 2 cm, żeby wyglądało, że jest ramionczko od koszulki. Ręce przyszywam i od góry, i od dołu. By nie zostały wyrwane przy zabawie. Prezentują się przyszyte ręce w ten sposób, a ja przechodzę teraz do pasa. Klamry do pasa. Przerabiam magiczny ring z 6 półsłupków. Rząd drugi to 6 rozszerzeń, rząd trzeci 1 półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd czwarty 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy w sumie wszędzie. Rząd piąty 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy w rzędzie. Taki okrąg przerabiam raz, a rzędy od 1 do 4 przerabiam 2 i to będą moje klamry do pasa. Umieszczam je w taki sposób, duża po środku, mniejsze po bokach i przeszywam. A teraz pokażę, jak zrobić bukłak. Magiczny ring przerabiam 6 półsłupków, 6 rozszerzeń, rząd trzeci półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam ten element jeszcze 5 razy. Rząd czwarty 2 półsłupki i rozszerzenie. To jest element, który powtarzam w sumie na okręgu 6 razy. Rząd piąty 3 półsłupki i rozszerzenie. To jest element, który powtarzam w sumie 6 razy. Rząd szósty 4 półsłupki i rozszerzenie. To jest element, który powtarzam również 6 razy. Rząd siódmy
5 półsłupków i rozszerzenie to jest element, który powtarzam w sumie 6 razy w rzędzie. Rząd 8. 6 półsłupków i rozszerzenie to jest element, który powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 9 przerabiam tylko wewnętrzną nitkę, 48 półsłupków rząd 10 i 11 przerabiam tak samo. Odwracam oczko łańcuszka i przerabiam 44 półsłupki. Przerobiłam 2 rzędy, w sumie tak to wygląda. I będę robić teraz drugą stronę bukłaka. Zaczynam 4 oczka łańcuszka, dołączam tylko w środkową nitkę wewnętrzną półsłupkiem. Później przełożę sobie tutaj znacznik, bo tu będzie teraz mój początek. Przemieścił się. I przerabiam włącznie z tym półsłupkiem i na łańcuszku 48 półsłupków, tylko w nitkę wewnętrzną. Czterdzieści 45 w jedną tylko nitkę, 46, 47 i 48, znacznik 13. Rząd 13. 6 półsłupków i redukcja to jest element, który będę teraz przerabiać jeszcze 5 razy. Rząd 14 to 5 półsłupków i redukcja, powtarzam ten element w sumie 6 razy na okręgu. Rząd 15 to 4 półsłupki i redukcja, powtarzam oczywiście w sumie 6 razy na okręgu. Rząd 16 3 półsłupki i redukcja, powtarzam w sumie 6 razy na okręgu. Rząd 17 2 półsłupki i redukcja, powtarzam w sumie 6 razy, łącznie z tym, co zrobiłam. Rząd 18 1 półsłupek i redukcja, powtarzam to jeszcze 5 razy. Rząd 19 to same redukcje i zamknięcie otworu bukłaka tu z boku. Wypełniać będę przez otwór u góry, więc tutaj na razie nie muszę. Wyciągam też znacznik, bo już mi przeszkadza. Redukcję tak naprawdę robię, aż się mi otwór zamknie i wówczas przeciągam nitkę do środka. Mam zrobiony w ten sposób. Przechodzę teraz do wylotu, wbijam się w oczko, właściwie to tak jakby w poprzedni rząd, przed tym miejscem, gdzie robiłam wewnętrzną nitkę,
i przerabiam. Raz, dwa na boku bukłaka, na tych oczkach. To będzie 2 i 3. W miejscu, gdzie przerabiałam tylko łańcuszek, robię wewnętrzną nitkę 4 razy. 4, 5, 6, 7. Ponownie w bok bukłaka 2, 8, 9 i 3 oczka, zakończając tu przed tą nitką. 10, 11 i 12. Mam w koło, założę sobie znacznik, żeby się nie pogubić. Obrabiam jeszcze raz 12 półsłupków. Tu mam otwór. W tej chwili robię w trzecim rzędzie otworu, tylko w nitkę zewnętrzną. 12 oczek. Maskuję sobie nitkę do środka. To jest też ten moment, gdzie wypełniam środek. Wypełniam trochę więcej, niż by wskazywała logika, gdyż później będę chciała tą watolinę przepchnąć do korka. A korek przerabiam. Tu sobie upchnę, żeby mi nie przeszkadzało. Wewnętrzną nitkę z poprzedniego rzędu, którą zostawiłam, przerabiam 12 półsłupków. Tu użyłam koloru tego samego co w nitkę, sobie chowam do środka. Przerabiam dalej. Ponownie 12 półsłupków. I przerabiam teraz same redukcje, ale tylko wewnętrzną nitkę. I razem 6 razy. W ten sposób zamknę otwór bukłaka i zakończę korek lotowy. Przewlekam do środka, a watolinę przepycham do korka. Żeby też było wypełnione. Tak wygląda korek. Teraz, aby obrobić sznureczek, mogę zrobić normalnie łańcuszkiem i na powrót półsłupkami, ale ja chcę zrobić sznureczek w inny sposób. Zostawiam sobie pewną długość nitki pomocniczej. I będę przerabiać. Zwykła pętelka, nitkę pomocniczą nawijam, przerabiam i przerabiam drugie. Ponownie nitkę nawijam, przerabiam
powstaje mi taki splot. Myślę, że całkiem fajnie będzie wyglądał na bukłaku. Czyli nawijam, przerabiam raz i przerabiam drugi. Długość sznurka, jeszcze nie zakończyłam, przymierzam w taki sposób. Zaczynam od tej krawędzi, przechodzę na ukos, obkręcam do połowy u nasady, na ukos z drugiej strony i zakończam nasadę. Tu się złączyły w tej chwili mi brzegi, ale jeszcze dodatkowo, jeżeli będę chciała na guzik mocować, to zostawiam sobie mniej więcej taką pętelkę do miejsca na guzik do przywieszenia u pasa. Zakończyć mogę w momencie, kiedy przyszyję większość i będę wiedziała, jaką część potrzebuję. Spróbuję do tego momentu i zakończę, przyszyję tą część. Tak wygląda obszyty bukłak. Dopasowałam otwór do guzika, który będę używać. Przeszyłam guziczek i teraz na tym guziczku zaczepiam bukłak. Tak wygląda przyczepiony bukłak do guzika umocowany z boku. Szabelka w pochwie. Zaczynam od koloru żółtego i przerobienia 6 półsłupków na magicznym ringu. Rząd drugi. 6 rozszerzeń. Rząd trzeci. 3 rozszerzenia. I 3 półsłupki. Powtarzam to wszystko jeszcze raz. Rząd czwarty. Przerabiam 18 pojedynczych półsłupków. Rząd piąty. 1 półsłupek i rozszerzenie. Przerobię 3 razy ten element. Następnie 3 półsłupki. I powtarzam jeszcze raz wszystko od początku. Rząd szósty. Przerabiam 24 półsłupki. Rząd siódmy. Przerabiam 24 półsłupki, ale tylko w zewnętrzną nitkę. Tu zakończam oczkiem ścisłym i maskuję tą nitkę. Przeciągam ją tu do środka. Rząd ósmy. Będę teraz robić brązową nitką. Przechodzę do początku i wkuwam się w to oczko wewnętrzne. Przerabiam 24 oczka, półsłupki. Dalej przerabiam
24 półsłupki, aż do uzyskania długości szabelki po rękojeść. Czyli robię od rzędu 9 do rzędu 21. W tej chwili przerabiam rząd tylko w wewnętrzną nitkę, 24 półsłupki. Dodatkowo w tą nitkę tu zostawiam do przyszycia, a tu w tą nitkę przerobię żółtą otoczkę. W taki sposób tu sobie przytrzymuję, a tu wprawiam półsłupkami 24 razy. Łączę na koniec oczkiem ścisłym. Rękojeść, żółta część, przerabiam na początek 24 oczka łańcuszka. Następnie rząd od 1 do 4 robię jedno oczko łańcuszka jako oczko brzegowe i 24 półsłupki. Nawracam i ponownie to samo. Po przerobieniu 4 rzędów przerabiam tylko oczko brzegowe i przerabiam tylko nitkę od wewnątrz. To jest 5. rząd. Tu tworzy mi się zagięcie w taki sposób. Przerabiam teraz 3 następne rzędy po 24 półsłupki. W rzędzie 9 ponownie oczko łańcuszka i przerabiam 24 tylko nitkę od wewnątrz. Następne 3 rzędy przerabiam zwykłymi półsłupkami. W rzędzie 12 na koniec dorabiam 4 oczka łańcuszka, odwracam, brzegowe 4 półsłupki, to jest rząd 13. Teraz w oczko tylko wewnętrzne przerabiam 24 półsłupki. Na koniec rzędu również przerabiam 4 półsłupki. Mam z 2 stron i teraz robię po 32 półsłupki jeszcze przez 3 rzędy do rzędu 16 włącznie. Tu będę teraz zszywać miejsca, gdzie robiłam nitkę wewnętrzną, robią mi się zagięcia. Zszywać będę tu w tym miejscu, a te ostatnie rzędy będą do zatkania. Przyszywanie zaczynam od tej krawędzi, czyli to przyszyję tu, następnie to przyszyję tu i to przyszyję z tej strony. Prawą stroną jest ta strona, gdzie mam zgięcia rantów i przeszywam teraz. Tu sobie nitkę przeciągnę do drugiej strony, drugiego brzegu i przeszywam. Te linie wyznaczają mi brzegi, czyli ten narożnik. Do tego przyszywam po prawej stronie nakrętkę, tak żeby zaznaczyć jeszcze narożnik. Przyszywam dalej do tej linii następny brzeg
I ostatni rancik. Dochodzę do końca. I teraz, tu już mam zamknięty wylot, przeszyję z tej strony do tego momentu i zanim zacznie przeszywać tą stronę, wypełnię wnętrze rękojeści. Tu formuję i zszywam górę. Mam zrobione już dwie części. Przechodzę teraz do uchwytu rękojeści. Żółta część rękojeści. 6 półsłupków na magicznym ringu. Drugi rząd 6 rozszerzeń. Trzeci rząd półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd czwarty, 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam również w sumie 6 razy. Rząd piąty, 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd szósty, 30 półsłupków tylko wewnętrzną nitkę. Rząd siódmy przerabiam 30 półsłupków wszędzie pojedynczo. Rząd ósmy, ponownie tylko wewnętrzną nitkę. Rząd dziewiąty to 3 półsłupki i redukcja. Powtarzam 6 razy. Rząd dziesiąty to 2 półsłupki i redukcja. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd jedenasty, zmieniam kolor. Przerabiam tylko w nitkę zewnętrzną 18 półsłupków. Rząd 12. Dla odmiany przerabiam wewnętrzną nitkę 18 półsłupków. Przerabiam tak do rzędu 15. Taki to dało efekt. Tu już mogę sobie znacznik usunąć. Wypełniam wnętrze. Mam wszystkie 3 części. Tu mi wyszedł taki grzybek, ale chciałabym mieć efekt spłaszczenia, więc profiluję górną część rękojeści. Tu sobie zakotwiczam nitkę i przeszywam ją do środka. Zaciągam, żeby trzymało mi się w ten sposób. Przeszywam w drugie miejsce. Robię to samo. Zaciągam
i przeszywam w trzecie miejsce. O, jeszcze pomiędzy. W ten sposób mam główkę rękojeści spłaszczoną. Profiluję też szabelkę, ze względu na to, że chcę, żeby była spłaszczona, więc też ją przeszyję na wylot. Tu przy zakończeniu żółtego koloru drugą stronę. I na wylot też tu z drugiej strony. Przeszywam kawałek dalej. Tu powinno być kółeczko, ale ja sobie wyszyję gwiazdkę i będę przy okazji od razu na wylot przeszywać i zaciągać. Tak to wygląda. I teraz, by zrobić sznureczki, mogę oczywiście zrobić tak jak przy bukłaku, a ja tu po prostu wyszyję. Też będę starała się w międzyczasie, tak jak tutaj, przeszyć na wylot, by mi to też przytrzymywało spłaszczenie szabelki, a ja wyszyję wzorem łańcuszka. Po wyszyciu łańcuszka przechodzę do elementu poprzecznego rękojeści, przyszywam go w taki sposób, jak tutaj widać, biorąc pod uwagę kanty tego elementu i przyszywam tak, by jak najbardziej maskować nitkę pod żółtym kolorem przy krawędzi szabelki. I zostaje jeszcze ostatnia część rękojeści, przyszywam ją po środku od góry i tak wygląda szabelka w efekcie końcowym. Tu jeszcze zrobię łańcuszek, by zawieszać na guzik. I na tym kończę mój wzór Asterixa. Maskotka prezentuje się w taki sposób. Mam nadzieję, że wzór przypadnie Ci do gustu. Jeżeli zrobisz maskotkę według moich wskazówek, bardzo chętnie bym zobaczyła Twoją pracę. Zapraszam na grupę facebookową KK Handmade, gdzie pod tymi filmami możesz umieścić zdjęcie ze swoim Asterixem. Sprawi mi to niezmierną przyjemność, więc serdecznie do tego zapraszam, bo nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, czy ktoś korzysta z moich wzorów i czy moja praca nie idzie na marne. A za dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam po więcej.